Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universeofmemory.pl i .com. Całe 2 filmiki temu pokazywałem, jakie jest potencjalnie wspólne podłoże różnego rodzaju kłopotów ze zdrowiem, takich jak zatwardzenia IBS, a więc zespół jelita drażliwego, migreny, kłopoty ze snem, depresja, stany lękowe oraz potencjalnie innego rodzaju zaburzenia psychiczne, jak na przykład schizofrenia. Natomiast jedno z takich pytań, które tam się pojawiało w komentarzach, to jest, jak można podbić serotoninę w organizmie, i tym zajmiemy się właśnie w tym odcinku. Opiszemy sobie, na jakie 2 proste sposoby, można powiedzieć 3, będzie można podbić serotoninę w organizmie. Ale zanim do tego przejdziemy, warto po prostu wymienić taką pełną, kompleksową listę różnego rodzaju dolegliwości, symptomów, chorób, przy których zwiększenie poziomu serotoniny może pomóc. Może albo pomóc wyeliminować te symptomy, albo je złagodzić. I często oczywiście mówimy o eliminacji albo złagodzeniu wielu symptomów jednocześnie, ponieważ jeszcze raz, bardzo często jest tak, że te symptomy będą miały wspólne podłoże. W pierwszej kolejności oczywiście poruszymy te symptomy, o których już wspomniałem, czyli będzie depresja i stany lękowe. Podwyższenie poziomu serotoniny jest w stanie na pewno pomóc przy tych stanach, ale warto podkreślić, już wspominałem w paru miejscach, ta serotoninowa teoria depresji jest dziurawa jak sito, bo serotonina będzie po prostu jednym z neurotransmiterów, czy hormonów, który będzie, można powiedzieć, dokładał się do lepszego samopoczucia. Będą oczywiście też innego rodzaju hormony i neurotransmitery, jak choćby GABA, dopamina. Także, żeby było jasne, serotonina to jest po prostu jeden z elementów układanki, natomiast jak najbardziej może być pomocny. Punktem trzecim będą migreny. Jak wspominam właśnie w tym ostatnim filmiku, podwyższenie poziomu serotoniny poprzez wazokonstrykcję, czyli zwężanie naczyń krwionośnych, jest w stanie albo łagodzić, albo zapobiegać w ogóle występowaniu migren. I oczywiście będzie dotyczyło się również podwyższeniu poziomu serotoniny poprzez zwiększenie poziomu estradiolu, jeśli by się okazało, że u danej pani po prostu ten poziom estradiolu jest niski. Punktem czwartym jest pomoc w bezsenności czy różnego rodzaju zaburzeniach snu, oczywiście nie wszystkich. Przypominam, że ścieżka konwersji tych tak zwanych indolamin, a więc serotoniny i melatoniny, wygląda tak, że zaczynamy od niezbędnego aminokwasu, więc tryptofanu. Tryptofan jest przekształcany w serotoninę i serotonina na końcu jest przekształcana w melatoninę. Innymi słowy, odpowiednia podaż serotoniny będzie, czy też oczywiście konwersji tryptofanu w serotoninę, będzie w stanie zwiększyć poziom melatoniny i regulować sen. Punktem 5 będzie utrata wagi. Osobiście uważam, że to jest jedna z takich ciekawszych zastosowań serotoniny. Jest w sumie 7 receptorów serotoniny, one się nazywają 5-HT i one będą, no właśnie, numerowane od 5-HT1 do 5-HT7 i każda z nich ma różnego rodzaju funkcje. I jeden z tych receptorów, 5-HT3, będzie odpowiadał między innymi właśnie za łaknienie i jednocześnie mdłości, żeby było ciekawe. Zwiększanie poziomu serotoniny jest w stanie regulować właśnie łaknienie. Wiele osób, na przykład, które ma kłopoty z jedzeniem węglowodanów, cukru i tak dalej, ma różnego rodzaju takie napady chętki. Podwyższenie poziomu serotoniny, między innymi przez te suplementy, które omówię, jest w stanie łagodzić takie chętki, ale jednocześnie, ponieważ ten sam receptor jest odpowiedzialny za wywoływanie mdłości, to oczywiście jeśli się zwiększy odpowiednio ten poziom serotoniny, to nie dość, że nie będzie chętek, to po prostu człowiek może po prostu odczuwać mdłości i zacząć wymiotować również. Także jako taka ciekawostka. Jeśli chodzi o inne klasyki, to oczywiście będzie w stanie pomóc przy regulacji zatwardzeń. Zatwardzenia, wspominałem, że regulacja pasażu jelitowego odbywa się przede wszystkim przy pomocy serotoniny. Serotonina przyłącza się do swoich receptorów w jelitach. To są receptory tak dokładnie 5-HT2, 5-HT3 i 5-HT4 i poprzez przyłączanie serotoniny do tych receptorów w jelitach odbywa się skurcz mięśni gładkich i to jedzenie jest popychane w stronę wyjścia z naszego organizmu. Tym samym, jeśli ktoś cierpi na zatwardzenia, zwiększanie poziomu serotoniny będzie w stanie z tym pomóc. Również przy zespole jelita wrażliwego, szczególnie tego typu właśnie, który charakteryzuje się zatwardzeniami, ale również, co ciekawe, patrząc na badania, może pomóc samo w sobie z IBS-em.
Co dalej? I z takich ciekawszych badań również wiemy, że podwyższenie poziomu serotoniny jest w stanie potencjalnie złagodzić przebieg zespołu napięcia przedmiesiączkowego. Co jeszcze ciekawego? Fibromialgia, jedna z takich najbardziej paskudnych chorób, które są w stanie, bym powiedział, paraliżować funkcjonowanie codzienne. Również podwyższenie poziomu serotoniny jest w stanie pomóc fibromialgiom i też potem wspomnę dlaczego tak się dzieje. Dodatkowo wiemy z badań, że zwiększenie poziomu serotoniny jest w stanie również pomóc przy zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych. Sam miałem takie doświadczenie, pozdrawiam Adrian, gdzie właśnie przy córce znajomego musieliśmy trochę majstrować, cierpi na dosyć mocne zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Jednym z takich elementów terapii, który przynajmniej jest w stanie częściowo łagodzić te zachowania, było zwiększanie poziomu serotoniny. I na końcu wiemy również z innych badań, że właśnie potencjalnie podwyższenie poziomu serotoniny, czy regulacja poziomu serotoniny może być jednym z takich czynników, który będzie pomagać z zaburzeniami między innymi takimi jak schizofrenia, ale również innymi zaburzeniami psychicznymi, ale wydaje mi się, że to raczej jest materiał na osobny odcinek. Zanim jeszcze przejdę do omówienia tych dwóch suplementów do zwiększenia poziomu serotoniny, warto dodać, że oczywiście różnego rodzaju suplementów czy związków, których można użyć do podbicia poziomu serotoniny jest dużo. Ja skupię się na tych, ponieważ są po prostu przystępne cenowo i są bezpieczne, czy względnie bezpieczne oczywiście. Każdy suplement jest tylko i wyłącznie względnie bezpieczny w porównaniu do różnego rodzaju innych związków, gdzie po prostu ryzyko interakcji jest zwiększone. Jeszcze warto oczywiście dodać, że pominę czynniki dietetyczne. Istnieje mnóstwo różnego rodzaju składników odżywczych, takich jak choćby magnez, żelazo, cynk, witamina C, szczególnie witamina D, witaminę B3, witamina B6, które będą uczestniczyć w różnego rodzaju etapach produkcji serotoniny. Je sobie ominiemy, natomiast tutaj oczywiście jeszcze warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. W tym ostatnim filmiku właśnie mówiłem, że podłożem tych kłopotów będą stany zapalne, przede wszystkim stany zapalne jejit, które będą aktywizować tak zwany szlak kinureninowy. Zwyczajnie jakby 90 patrząc w zależności od badania, do 95% serotoniny jest produkowanych w jejitach. Czyli tam tryptofan jest przekształcany w serotoninę. Natomiast w momencie, w którym występują stany zapalne, szczególnie jeszcze raz stany zapalne jejit, to tryptofan zamiast być przekształcany w serotoninę jest przekształcany w większej ilości w koenzym, który nazywa się NAD, który już omówiliśmy, NAD, czyli dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy. Czyli innymi słowy, stany zapalne będą przekierowywać tryptofan w stronę koenzymu NAD zamiast w stronę produkcji tryptofanu. Innymi słowy, też oczywiście jeśli wiemy, że te składniki odżywcze, które opisałem, one będą potrzebne do produkcji serotoniny, to jeśli występują stany zapalne w jejitach, szczególnie różnego rodzaju infekcje, takie jak na przykład kandydoza jejitowa, czyli zajęcie jelita cienkiego przede wszystkim przez Candida albicans albo SIBO, czyli przerost bakteryjny jelita cienkiego. W tym momencie można powiedzieć te żyjątka, ci intruzi w jelicie cienkim, gdzie odbywa się większość przyswajania składników odżywczych, będą również wyjadać te składniki odżywcze i tym samym powodować czy przyczyniać się do tych kłopotów, które opisaliśmy. Więc swoją drogą też taka podpowiedź diagnostyczna, jeśli ktoś odczuwa takie kłopoty właśnie jak zatwardzenia, zaburzenia nastroju i inne kłopoty, które opisywałem, to niewykluczone, że właśnie gdzieś tam u podłoża tego będą znajdować się kłopoty ze stanami zapalnymi, ale szczególnie stanami zapalnymi w jelitach i szczególnie z jelit, chodzi nam o jelito cienkie. Wspominam o dwóch suplementach, których możemy użyć, aby podbić poziom serotoniny. I tymi dwoma suplementami jest tryptofan, tak jak mówiliśmy, jest można powiedzieć ten podstawowy aminokwas budulec używany do produkcji serotoniny, więc możemy dostarczyć suplementacyjnie właśnie jego, albo drugim suplementem będzie suplement, który nazywa się 5-HTP, czyli 5-hydroksytryptofan. I żeby zrozumieć ograniczenia i zastosowanie potencjalnie każdego z nich, bo one nie są, można powiedzieć, tożsame ze sobą, musimy omówić ciut bardziej szczegółowo ścieżkę produkcji serotoniny. I mam nadzieję, że już po tylu odcinkach wielu słuchaczy, którzy regularnie słuchają tego kanału, trochę się zakochało w biochemii, czy przynajmniej rozumie jej użyteczność. Więc generalnie proces produkcji serotoniny wygląda tak. Mamy tryptofan, potem ten tryptofan jest konwertowany do
właśnie 5-HTP przy pomocy enzymu, który się nazywa hydroksylaza tryptofanu. Czyli mamy tryptofan, hydroksylazę tryptofanu działa i przekształca go w 5-HTP, więc 5-hydroksytryptofan. I następnie 5-hydroksytryptofan jest przekształcany do serotoniny przy pomocy enzymu, który nazywa się dekarboksylaza aromatycznych L-aminokwasów. Innymi słowy, 5-HTP będzie w tym całym szlaku o jeden krok później, w tym całym szlaku konwersji niż tryptofan. I to będzie dla nas bardzo ważne. Ważność rozróżnienia między tymi suplementami polega na tym, że ten enzym, hydroksylaza tryptofanu, jest, można powiedzieć, naszym wentylem bezpieczeństwa. To jest tak zwany rate limiting enzyme, czyli to jest enzym, który będzie ograniczał potencjalnie konwersję tryptofanu do serotoniny. Innymi słowy, właśnie ten wentyl bezpieczeństwa sprawia, że tylko i wyłącznie odpowiednia ilość tryptofanu, niezbyt duża, będzie przekształcana w serotoninę. Jeśli ominiemy ten enzym, czyli przejdziemy sobie do tego kroku dostarczania bezpośrednio suplementu 5-HTP do organizmu, to już nie mamy tego wentylu bezpieczeństwa. Innymi słowy, biorąc bezpośrednio 5-HTP, ryzyko przedawkowania serotoniny będzie większe. Oczywiście zaraz sobie też opiszemy, jak można to potencjalnie kontrolować, natomiast warto pamiętać, tryptofan równa się bezpieczeństwo w tym sensie, że no właśnie cały czas mamy hydroksylazy tryptofanu, która będzie kontrolować konwersję tryptofanu w 5-HTP. Jeśli dostarczymy bezpośrednio 5-HTP, niestety wentyl bezpieczeństwa nie istnieje i łatwo jest przedawkować. Przez łatwo mam oczywiście na myśli w momencie, w którym ktoś nieodpowiedzialnie bierze duże dawki. I to może doprowadzić do czegoś, co nazywa się zespół serotoninowy. Zespół serotoninowy jest dosyć paskudny, on będzie objawiać się bardzo mocnym pobudzeniem organizmu, mogą pojawić się różnego rodzaju omamy, halucynacje, drżenia mięśniowe, nadmierna sztywność mięśni, mioklonie, tak zwane zrywania mięśniowe, i to jest tylko część kłopotu, więc możemy sobie zakodować 5-HTP równa się większe ryzyko przedawkowania, równa się potencjalnie, jeśli ktoś jest mocno nieodpowiedzialny, zespół serotoninowy. Jak dawkować natomiast te suplementy? Oczywiście dawkowanie, jak sobie mówiliśmy, będzie zależało też od profilu bezpieczeństwa suplementu. Tryptofan potencjalnie będzie dużo bardziej bezpieczny niż dawkowanie czy suplementacja bezpośrednio suplementem 5-HTP. Natomiast średnio możemy mówić, że dawki tryptofanu zaczynają się mniej więcej od 500 mg dziennie i one będą dochodzić do powiedzmy 3 gramów dziennie. Natomiast jeśli chodzi o 5-HTP, takie podstawowe dawki zaczynają się mniej więcej od 100 mg. Natomiast taką złotą zasadą, jeśli chodzi o te suplementy, jest zaczynamy od najmniejszych możliwych dawek. Po prostu chcemy zobaczyć, i to jest prawdziwe, jeśli chodzi tak naprawdę o praktycznie absolutnie każdy suplement, zioło i tak dalej. Nie chcemy szarżować, nie chcemy robić YOLO medycznego czy dietetycznego. Chcemy zobaczyć, jak nasze ciało będzie reagować na te suplementy, bo przypominam, ze względu na między innymi naszą składnię dietetyczną, dietę, leki, które bierzemy, no właśnie, spożywanie czy reakcja na dany suplement może naprawdę różnić się drastycznie od innej osoby. Innymi słowy, dobrze jest zacząć właśnie, jeśli chodzi o 5-HTP od 100 mg, jeśli chodzi o tryptofan 500 mg, starać się brać te dawki mniej więcej 1 tydzień i zobaczyć, jak ciało będzie reagować. Jeśli nie ma żadnych efektów ubocznych, to wtedy możemy sobie regularnie zwiększać dawkę, aż po prostu zobaczymy, że te symptomy, które nas prześladowały, one zaczynają jeszcze raz albo odchodzić do lamusa, albo potencjalnie po prostu zaczynają ulegać łagodzeniu. Natomiast, no właśnie, kiedy z kolei wiedzieć, że przedobrzyliśmy i następuje potencjalne przedawkowanie tych leków. Sygnały ostrzegawcze, które będzie wysyłać nam ciało, jeśli przedawkujemy te suplementy, i oczywiście szczególnie głównie tyczy się tego suplementu 5-HTP, będą zawroty głowy, bóle głowy, czyli tutaj następują kłopoty potencjalnie z nadmierną wazokonstrykcją, mogą występować mdłości, mogą następować zaburzenia snu oraz zaburzenia nastroju. To są takie podstawowe symptomy, których powinniśmy się wstrzegać, oraz jeszcze ważne, suchość w ustach. Jeśli coś takiego widzimy, to po prostu trzeba będzie zdecydowanie spasować z dawkami, albo jeśli symptomy są szczególnie silne, odłożyć ten suplement na jakiś czas. Warto również wspomnieć, że sam tryptofan lub też 5-HTP będziemy brać nadczo,
przed posiłkiem, szczególnie tryptofan, on jest po prostu bardzo dobrze wchłaniany, jeśli będzie sam, jeśli będą występować inne aminokwasy, czyli tak naprawdę będzie jakiś posiłek, to one będą potencjalnie hamować wchłanianie tryptofanu. Więc w ten sposób można zmaksymalizować korzyści płynące z tych suplementów. Oczywiście, kiedy to brać, to będzie zależało od celu. Jeśli twoim celem na przykład jest regulacja snu i wiemy, że mniej więcej ten czas konwersji tryptofanu i szczególnie 5-HTP do melatoniny będzie trwać parę godzin, no to właśnie można spróbować parę godzin przed położeniem się spać, wziąć ten suplement i powinien pomóc. Natomiast jeśli ktoś będzie brać te suplementy, aby regulować choćby apetyt, no to wtedy warto spożywać takie rzeczy przed posiłkiem, żeby właśnie doszło do aktywacji tych receptorów serotoninowych, które będą łagodzić łaknienie. Pochylę się jeszcze nad grupami osób, które tak naprawdę albo nie powinny tykać tego suplementu, albo powinny być cholernie ostrożne suplementując je. I teraz jakie to są grupy? Przede wszystkim będą to grupy osób, które będą cierpieć na zaburzenia afektywne dwubiegunowe, więc ta typowa dwubiegunówka HAT czy CHAT, jak to żartobliwie czasami mówię, ponieważ jak badania pokazują, zwiększanie poziomu serotoniny u takich osób jest w stanie potencjalnie pogłębić albo wywoływać wręcz epizody maniakalne. Więc nie jest to zalecane. I oczywiście w leczeniu tych chorób używa się m.in. litu i każda osoba, która będzie używać litu, też powinna być ostrożna. Lit będzie zwiększać wydzielanie poziomu serotoniny, natomiast zmniejszać ilość receptorów serotoninowych w mózgu, szczególnie w hipokampie. Więc mamy osoby z dwubiegunówką, to jest pierwsza rzecz. Osoby, które mają uszkodzone albo wątrobę, albo nerki, muszą być ostrożne, szczególnie przy takich bardzo dużych dawkach, jak ktoś by przesadzał z tryptofanem, branie powyżej 10 gram dziennie pokazuje, jest w stanie przyczynić się do pogłębienia uszkodzenia wątroby, więc w tych stanach nie są to, szczególnie w dużych dawkach, dobre suplementy. Natomiast bym powiedział takie najczęstsze dwie grupy, które powinny być bardzo ostrożne i tutaj warto podkreślić, te grupy nie znaczy, że one nie powinny tego brać, tylko jeszcze raz, powinny zachować większą ostrożność. To są osoby, które leczą się na depresję albo stany lękowe i biorą te klasyczne antydepresanty, czyli inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny. I czemu? Ponieważ te leki mają to do siebie, że one będą zwiększać poziom serotoniny w mózgu, natomiast najczęściej będą zmniejszać poziom serotoniny w jelitach, żeby co ciekawe. I dlatego jednym z takich potencjalnie efektów ubocznych brania takich leków mogą być zatwardzenia. Bo jest mniej tej serotoniny, mniej przyłącza się tym samym do receptorów serotoninowych w jelitach i tym samym praca mięśni gładkich, skurcze mięśni gładkich w jelitach jest upośledzona, no i właśnie może dochodzić do zatwardzeń. Więc takie osoby powinny być, no właśnie delikatnie mówiąc, ostrożne, ponieważ tej serotoniny może być wtedy zbyt dużo, szczególnie ta akumulacja serotoniny w mózgu, w momencie, w którym będziemy powstrzymywać wychwyt tej serotoniny, to może być dosyć duży kłopot. Druga grupa natomiast to są osoby, które będą brały inhibitory MAO. Nieważne, czy to jest, czyli monoaminooksydazy. Nieważne, czy to jest inhibitory dualne, czyli MAOA i MAOB, czy któryś z nich. Warto pamiętać, że w tym momencie, jeśli będziemy blokować pracę tych monoaminooksydas, a te monoaminooksydazy będą odpowiedzialne za rozkład serotoniny, za degradację, deaminację serotoniny, szczególnie MAOA, to w tym momencie, jeśli dostarczamy więcej serotoniny i jednocześnie blokujemy enzym, który będzie rozkładać serotoninę, to tej serotoniny może być bardzo dużo w organizmie i drastycznie zwiększa to szanse, szczególnie przy suplementacji 5-HTP, wystąpienia zespołu serotoninego, więc bardzo, bardzo ostrożnie trzeba z tym postępować. Jeszcze warto podkreślić, są też różnego rodzaju rzeczy w diecie, które mogą działać jako takie naturalne inhibitory monoaminooksydacji. Jest to m.in. zielona herbata, szczególnie EGCG, który znajduje się w zielonej herbacie i szczególnie jeśli ktoś by brał EGCG właśnie jako suplement. Warto jeszcze dodać, w rzadkich przypadkach niektóre osoby, które w pewnym momencie będą odstawiać suplementy tryptofanu 5-HTP, czy mogą potencjalnie cierpieć na zespół odstawienia, może się pojawić samopoczucie, kłopoty z samopoczuciem, kłopoty ze snem, czyli te wszystkie rzeczy, z którymi właśnie te suplementy będą pomagać, więc
w tym momencie, jeśli by pojawiły się takie symptomy właśnie przy odstawianiu tych suplementów, warto pamiętać, że to są symptomy odstawienia, one będą przechodzić. Natomiast, no cóż, coś za coś, prawda? Ja zawsze mówię, nie ma czegoś takiego jak bezpieczne suplementy, trzeba bardzo odpowiedzialnie i bardzo ostrożnie podchodzić do włączania jakiegokolwiek suplementu do naszego reżimu dietetycznego i suplementacyjnego, co opisywałem w filmie Suplementacja Frankensteina, czyli innymi słowy ten sposób suplementacji, który uprawia wiele osób, gdzie trzaska 10-15 suplementów na raz bez żadnego pomyślunku, sprawdzania interakcji i tak dalej. Jeśli odważysz się, czy jeśli będziesz próbować suplementacji któregoś z nich, wróć za jakiś czas, podziel się swoimi doświadczeniami, powiedz jak ci poszło. Jest to, wydaje mi się, takie właśnie osobiste doświadczenia twoje są bardzo ważne dla innych słuchaczy. Ja zawsze mogę wygłaszać formułki, teorie, sypać informacjami, faktami z rękawa, ale jest właśnie ważne, żeby zobaczyć, jak to działa u danej osoby indywidualnie. Dzięki serdeczne za wysłanie tego odcinka. Jak zawsze, w pierwszej kolejności polecam jak zawsze moje kursy flagowe o jeden włos za daleko, czyli jak powstrzymać, zapobiegać i odwracać łysienie androgenowe i nie tylko. W kursie poruszam m.in. takie tematy jak skuteczna depilacja lub też na przykład jak powstrzymywać i leczyć łojotekowe zapalenie skóry. Nie tylko na skórze głowy, ale i na całym ciele. Drugi kurs Experts Incubator, czyli kuźnia ekspertów, więc jak samodzielnie uczyć się dowolnej dziedziny od A do Z, jak skutecznie zapamiętywać, tworzyć rozumienie materiału i być w stanie zastosować tą wiedzę, którą przyswajamy, bo to jest bardzo ważne i wydaje mi się, że nie jest to absolutnie uczone nigdzie i wiele osób nie dysponuje taką umiejętnością. I ostatni kurs Vocabulary Labs, więc laboratoria językowe, jak samodzielnie nauczyć się dowolnego języka samodzielnie od A do Z, aby przestać korzystać ze szkół językowych, nauczyć się ich aplikacji, podręczników i tym podobnych materiałów, czyli stać się samodzielnym, że tak powiem, uczniem, studentem języków obcych, który będzie idąc przez życie sam w stanie nauczyć się właśnie dowolnego, wybranego przez siebie języka obcego. Jeśli interesuje Cię pamięć, języki obce, analiza badań, polecam rozwinięcie opisu. Jest tam link do mojego newslettera, gdzie można się zapisać i tam właśnie wysyłam materiały związane z tymi dziedzinami. 3 piosenki rockowe przypięte do pierwszego komentarza, jak zawsze, aby mieli spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka. Jeśli masz swoje rekomendacje, wiele osób wkleja tam jakieś swoje piosenki, które chce polecić, wrzucać je. Im więcej tych piosenek, tym lepiej. Ktoś znajdzie coś dla siebie. I na koniec, jak zawsze, polecam zostanie patronem kanału. Jeśli jest to coś, co Cię interesuje, dla patronów jest dostępne forum, gdzie można mi zadawać pytania. Tutaj ciężko jest niestety odpowiadać na wiele z tych pytań, więc jeśli masz pytanie, które chcesz mi zadać, można tam na forum zadać oraz, wydaje mi się, co najważniejsze, są dostępne fiszki, które zawierają wszystkie informacje, które podaję w każdym filmiku, czyli w tym filmiku i paru 10 ostatnim, które można sobie od razu ściągnąć na komputer i zacząć je powtarzać. Innymi słowy, jest to taka, można powiedzieć, lista informacji, które możesz na sobie szybko przyswoić, szczególnie przydatne dla przedstawicieli tej branży dietetyczno-medycznej. I jeszcze ważne jest również dla patronów sekcja taka jak badanie tygodnia, gdzie co tydzień opisuję najciekawsze badanie, które gdzieś tam mi wpadło w łapki, które opisuje różnego rodzaju mechanizmy. Więc jeśli ktoś chce jeszcze więcej tych badań, nie tylko bazować na odcinkach na YouTubie, to polecam. Dzięki serdeczne za wysłanie tego odcinka i do zobaczenia za parę dni.